Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Nowa audycja z, z dziedziny tej, takiej troszeczkę innej, na pograniczu i duchowości, rozwoju osobistego, ale ciągle o zdrowiu. Nieraz mówię, że istnieje tak zwana triada Maxwella: ciało, umysł, duch, dusza. Body, spirit, mind i tak dalej. I trzeba pracować nad tymi trzema elementami naszego istnienia, naszej istoty, bo nie jesteśmy przecież tylko ciałem. My posiadamy ciało, a nie ciało posiada nas. Nasze ciało to jest tylko taki kosmiczny skafanderek. I w związku z tym będziemy dzisiaj mówić o dźwiękach. Jak dźwięki wpływają na nasz organizm? Co się dzieje? Ja bardzo obszernie akurat opisywałem te wszystkie historie, zwłaszcza w pierwszym tomie mojej książki Biomagnetyzm. Ale co ma biomagnetyzm? Jakiś tam magnetyzm, pole magnetyczne do dźwięku. Aha, mamy tutaj do czynienia z bioelektromagnetyzmem i jednocześnie z bioakustyką. I teraz okazuje się, że impulsy elektromagnetyczne można przełożyć na impulsy akustyczne i odwrotnie. I to wszystko się dzieje w naszych ciałach. Nasze ciała działają jak symfoniczna orkiestra najwyższego, pod warunkiem, że jesteśmy zdrowi, najwyższego sortu, najwyższej jakości, gdzie wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, to dochodzi do tego, że po prostu wszystkie elementy, wszyscy muzycy i wszystkie instrumenty grają doskonale. Nie ma żadnych zafałszowań, nie ma niczego. Steruje tym wszystkim dyrygent, który ma wyczulony niesamowicie słuch i słyszę ewentualnie, o, coś tam z waltornią jest, o, coś tam, powiedzmy, smyczki nie działają, czyli skrzypce, albo coś altówka, albo coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I trzeba po prostu ten instrument nastroić, albo muzyk się nie nadaje do tej orkiestry symfonicznej. I teraz, jeżeli te nasze poszczególne organy, które drgają wszystkie, będziemy jeszcze o tym mówić, które wydają dźwięki niesłyszalne często dla ludzkiego ucha, jeżeli ta orkiestra nie działa jak jedna zaciśnięta pięść, gdzie wszystkie palce z tym przeciwstawnym kciukiem współpracują, to wtedy coś ulega rozstrojeniu. Rozstrojona psychika wpływa na rozstrojenie ciała. Rozstrojone ciało, bolesne ciało wpływa na rozstrojenie psychiki. Cierpi nasz duch i tak dalej. Więc zwróćcie uwagę, że to wszystko jest ze sobą po prostu powiązane. Przeczytam wam w tej chwili fragment, przytoczę wam, pokażę wam parę rzeczy dotyczących właśnie tego tematu, bo przygotowuję pewną publikację. Kiedy ją wydam, trudno powiedzieć, ale już będziecie mieli na zaś pewne, przepraszam bardzo, pewne rzeczy, przepraszam, przepuszczę sobie gardziołko. Będziecie mieli już pewien obraz tego, co jest też w organizmie, coś, co cudownego jest w organizmie. Jeżeli ktoś chce sięgnąć głębiej, jeszcze raz powtarzam, oba tomy biomagnetyzmu są do dyspozycji: www.januszdabrowski.pl. Wrzućcie, tam są książki. Oprócz tego w opisie audycji są linki do tych moich książek. Poczytajcie opisy i zamówcie je po prostu. Mówię o tym otwarcie, bo to będzie też pomoc dla mnie. Jak widzicie, jeszcze nie monetyzuję tego wszystkiego, bo nie chcę wrzucać reklam, ale w związku z tym, że nie monetyzuję, to i YouTube nie podnosi, że tak powiem, tego kanału do góry. Nie idzie to w jakichś takich szczeblach hierarchicznych do góry i w związku z tym jedyne rozwiązanie to wasze lajki, wasze subskrypcje, wasze komentarze, wasza po prostu aktywność, o co oczywiście proszę. A teraz słuchajcie, udostępniam ekran i pomówimy sobie o tych właśnie ciekawych różnych historiach. Więc posłuchajcie, dźwięki. No, czy dźwięk może wpływać w ogóle na nasze zdrowie, na funkcjonowanie? Więc jak dźwięki wpływają na fizjologię człowieka?
I tutaj pierwsze zdanie i mała dygresja od razu, że w świetle przedstawionych informacji ustrój człowieka jawi się jako komputer z wodną pamięcią. Tutaj muszę dodać, słuchajcie, w tej chwili nagrywam to oczywiście na laptopie. Ten laptop, jak cały szereg wszystkich komputerów, ma pamięci tak zwane, jako pamięci ma tak zwane wafle krzemowe. Krzem pełni ogromną rolę w, w urządzeniach technicznych, gdzie są właśnie te z pamięci informatyczne. Ale o co się okazuje, jest w tej chwili coraz więcej badań, gdzie naukowcy starają się opracować komputery, których pamięć będzie oparta o białka i ewentualnie o wodę. Białka mają znacznie większe pamięci, pojemności pamięci w porównaniu do tych wafli krzemowych, a woda ma praktycznie nieograniczoną pojemność. Więc już są próby konstruowania takich i biologicznych komputerów, i komputerów z pamięcią wodną. I w naszym organizmie przeciętny organizm zawiera mniej więcej 70% wody, mózg to jest 80-82% wody, a mózg w ogóle niemowlęcia to jest ponad 90% wody. Pytanie dlaczego? Woda zapamiętuje, woda przenosi sygnały i tak dalej. Ja zresztą bardzo dokładnie o tym piszę w moim dwutomowym opracowaniu Woda, fenomen życia, o pamięci wody i o tych wszystkich historiach. Więc w świetle tego, co w tej chwili też powiedziałem, nasz ustrój ludzki jawi się jako komputer z wodną pamięcią, jednocześnie instrument muzyczny wydający wiele dźwięków naraz. Rozstrojenie organizmu spowodowane dzisiejszym trybem życia, pośpiechem, niewłaściwą dietą, stresem, smogiem elektromagnetycznym, brakiem dostatecznej ilości ruchu sprzyja chorobom. Kontynuując porównanie, w przypadku niedomagań zdrowotnych należałoby właściwie nastroić instrument, wprowadzając do organizmu odpowiednie wibracje, informacje, na przykład w formie muzyki. Posłuży ona jako katalizator w procesach uzdrawiania. Dobrane, specyficzne częstotliwości dźwięku wpłyną na psychikę i ciało, doprowadzając je do pierwotnego porządku. Pomysł ten ma swoje źródło już w starożytności. W wedyjskiej sztuce uzdrawiania, liczącej ponad 5000 lat, czy mantra jodze wykorzystującej wiedzę o związkach wibracji liter sanskrytu z materią tworzącą fizyczny świat. Dodajmy do tego mantry intonowane przez indyjskich, buddyjskich mnichów, mongolskich szamanów, tybetańskie śpiewy klasztorne, hinduskie bhajany i kirtany, hinduską nada jogę, ścieżka zjednoczenia przez dźwięk, śpiewy północnoamerykańskich Indian Navajo, egipski przedislamski rytuał zar, którego zasadniczym elementem jest mistyczna muzyka. Tybetańczycy uważali, że na powierzchni ciała posiadamy 26 punktów wrażliwych na dźwięki, z których jedna połowa odbiera energię uspokajającą, a druga pobudzającą. Wiedzę tę Tybetańczycy wykorzystywali do dźwiękoterapii z użyciem m.in. metalowych mis. Potwierdza to częściowo nauka. Wibracje są odbierane przez ciało poprzez tak zwane mechanoreceptory, przede wszystkim ciała blaszkowate Wattera Paciniego. Może właśnie dlatego dźwiękoterapia przy pomocy specjalnych mis czy przy użyciu tabli, starodawnego indyjskiego instrumentu muzycznego, wywodzi się z Tybetu. Masaże dźwiękiem skutecznie zwalczają ból, łagodzą prawie całkowicie bóle miesiączkowe i porodowe. W Niemczech niektórzy ginekolodzy, położnicy i położne zalecają kobietom muzykoterapię na długo przed rozwiązaniem, dzięki czemu poród odbywa się zadziwiająco szybko i łatwo. Pozytywny dźwięk dotyka nas, pieści nasze ciało, działa jak dłonie najdelikatniejszego masażysty. Ale kochani, jakie dźwięki? Czy dźwięki techno, czy na przykład dźwięki muzyki klasycznej? Dźwięki to medium dokonujące transferu wibracji zdrowia. Nasze ciała absorbują dźwięki, również te pochodzące z utworów muzycznych. Jeśli są właściwie dobrane,
będą dokonywać transferu wibracji zdrowia do organizmu. Proces ten odbywa się poprzez tak zwane alikwoty, czyli przydźwięki, przytony. W skład każdego dźwięku wchodzi 16 alikwot będących harmonicznymi tonami składowymi dźwięków o uporządkowanych częstotliwościach. Dodajmy, że na muzycznej skali 12-dźwiękowej, chromatycznej, między każdą z 12 nut występuje 12 alikwot, a pomiędzy każdą parą tych alikwot występuje 12 kolejnych. Na systemie alikwotowym bazuje również wibracyjna struktura subatomowa i atomowa ludzkiego organizmu, który, jak muzyczny instrument, wydaje piękne dźwięki, kiedy jest nastrojony harmonijnie, a kiedy jest rozstrojony, fałszuje. Częstotliwości ludzkiego systemu alikwotowego wykraczają poza zakres słyszalności ucha. Wiemy, że wpływają na strukturę i funkcjonowanie DNA, układ nerwowy, a także na podświadomość. I tutaj mamy, popatrzcie, zakres słyszalności ucha ludzkiego to jest od 16 do 20, od 16 Hz do 20 kHz. Co to jest 1 Hz? Jest to ilość drgań na sekundę. A więc jeżeli na przykład, pokażę, ten długopis miałby drgać od położenia zerowego, neutralnego w położenie maksymalnie w lewą stronę, później powrót, przejście do położenia w prawą stronę maksymalnego i powrót, to jest jedno drgnięcie. Czyli inaczej, góra, środek, dół, środek. Jedno pełne drgnięcie, 1 Hz, jedno pełne drganie w ciągu 1 sekundy. Niesłyszalne dźwięki, czyli infradźwięki poniżej 16 Hz i niesłyszalne również dźwięki, czyli ultradźwięki powyżej 20 kHz, czyli 20 000 Hz, bo kilo oznacza 1000. Wibracje te usuwają blokady energetyczne organizmu, doprowadzając go do równowagi i harmonii. Śpiewanie przydźwięków praktykowane w Tybecie, Indiach, niektórych klasztorach buddyjskich w Japonii, Chinach, przez pigmejów w Afryce oraz Indian z południowoamerykańskich Andów. Również tak zwane śpiewy gregoriańskie z późnego średniowiecza opierają się na systemie alikwotowym. Stymulacja wibracjami dźwiękowymi pozwala odzyskać i wzmocnić zdrowie psychiczne, psychofizyczne. Dźwięki leczą, odprężają, dodają energii, naprawiają uszkodzenia biopola. Wspaniałe efekty terapeutyczne odnosi zwłaszcza muzyka klasyczna XVII-wiecznych i XVIII-wiecznych kompozytorów Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Telemana, Händla, Corelliego. Wśród nich najbardziej przydatne są utwory na instrumenty smyczkowe, largo, powolne. Okazuje się, że utwory tych i wielu innych kompozytorów są skomponowane w tempie 60 ćwierćnut na minutę, to jest w cyklach 30-sekundowych. Jest to tempo zbliżone do bicia ludzkiego serca. Tego typu muzyka potrafi wyrównać ciśnienie krwi. Korzystnie wpływa na pracę serca i całego układu krążenia, jak również na cukrzycę i zaburzenia słuchu. Kiedy słucha się takich utworów, zwłaszcza sonatę KV 448 Mozarta, fizjologia organizmu niepostrzeżenie przystosowuje się do ich rytmu. Serce zwalnia tempo, ciało relaksuje się, zmniejsza się stres, a umysł zostaje pobudzony i jest bardziej sprawny intelektualnie. I tu cytat. Pół godziny muzyki dziennie obniża ciśnienie. Znowu powtarzam, zależy jakiej muzyki. Słuchanie muzyki codziennie przez pół godziny może znacząco obniżyć ciśnienie. Wynika z badań przedstawionych w tym tygodniu na spotkaniu Stowarzyszenia American Society of Hypertension w Orlanie, czyli amerykańskie stowarzyszenie nadciśnienia. Badania wykazały, że u osób z łagodnym nadciśnieniem, które przez miesiąc słuchały zaledwie przez 30 minut dziennie muzyki klasycznej, celtyckiej bądź indyjskich rag, nastąpiła znacząca poprawa.
Słuchanie muzyki przynosi kojący efekt. Często kojarzone jest z zapanowaniem przez pacjenta nad bólem lub niepokojem i zdecydowanym obniżeniem ciśnienia. Zauważył w oświadczeniu po spotkaniu dr Pietro Modesti z Uniwersytetu we Florencji. Po raz pierwszy jednak dzisiejsze rezultaty wyraźnie ilustrują, jaki wpływ na ambulatoryjne ciśnienie krwi ma codzienne słuchanie muzyki, podkreślił. Ambulatoryjne ciśnienie krwi to jego odczyty robione kilkakrotnie w ciągu dnia. W badaniu uczestniczyło łącznie 48 osób w wieku 45 do 70 lat, biorących leki na nadciśnienie. 28 z nich słuchało 30 minut rytmicznie jednorodnej muzyki klasycznej celtyckiej lub rag indyjskich, czyli klasyczne indyjskie schematy melodyczno-rytmiczne, jednocześnie wykonując ćwiczenia oddechowe. Pozostali stanowili grupę kontrolną, która niczego nie zmieniała w swoich codziennych zajęciach. Po tygodniu i w 4 tygodnie później odczyty ciśnienia wykazywały, że górne, skurczowe ciśnienie krwi spadło u słuchających muzyki. W 1994 roku opublikowano wyniki badań, z których wynikało, że po wysłuchaniu sonaty D-dur na 2 fortepiany Mozarta badani osiągali lepsze wyniki w testach na inteligencję. Okazało się również, że muzyka Mozarta poprawia nastrój. Najprawdopodobniej właśnie dlatego, że większość funkcji układu nerwowego powtarza się we wspomnianych już 30-sekundowych cyklach. Dokładnie tak jak w utworach Mozarta. Efekt ten nazwano nawet efektem Mozarta. A więc w takim razie, kochani, dźwięk i muzyka jawią się jako najsilniejsze źródła uzdrawiającej mocy. Przypuszcza się również, że odpowiednio dobrana, spokojna muzyka buduje sieć neuronów. W tym właśnie upatruje się przyczyn trwałego rozwoju wyobraźni u dzieci poddanych treningom muzycznym. Zbawienne działanie ma muzyka na samopoczucie osób z chorobą Alzheimera i epileptyków. I odwrotnie, muzyka agresywna, głośna, w dodatku połączona z grą świateł, na przykład techno, heavy metal, może zniszczyć system nerwowy, obniżyć moc układu immunologicznego i zniszczyć subtelne struktury energetyczne organizmu. Amerykanin Robert Monroe, założyciel The Monroe Institute, znanej w USA placówki badającej mózg człowieka i jego aktywność, stwierdził, że odpowiednio spreparowany sygnał dźwiękowy może wywołać w mózgu człowieka specyficzny stan świadomości, osiągalny jedynie przez joginów i osoby intensywnie medytujące. Polski psychotronik Krzysztof Bułyszko stworzył system nagrań pozwalających nadawać właściwy kierunek naszym myślom. To jest stworzyć pozytywne wzorce pozwalające otworzyć wewnętrzne, ogromne możliwości tkwiące w każdym z nas. Jest to również możliwość dotarcia do naszych wewnętrznych regulatorów i właściwego nastrojenia organizmu. Każdy z nas ma przyjazny dla siebie dźwięk. Odkryjmy go sobie. Również świat roślin i zwierząt reaguje na odpowiednie dźwięki pozytywnie. Badania prowadzone na przykład w Indiach, Japonii, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii wskazują, że przy dźwiękach muzyki, której częstotliwość nie przekracza 5 kHz, czyli 5000 drgań na sekundę, rośliny rozwijają się lepiej i szybciej. Krowy i kury lubią na przykład muzykę Bacha, Mozarta, Beethovena, żeby tylko ci kompozytorzy mogli wiedzieć, jakich mają melomanów. Coraz więcej hodowców, zwłaszcza na zachodzie, instaluje w oborach i kurnikach głośniki, nadaje muzykę klasyczną. Okazało się, że ma to pozytywny wpływ na zwiększoną mleczność krów i nieśność krów. I nieśność, przepraszam, kur. To ma wpływ na zdrowie zwierząt, na zdrowie ptaków. I tu cytat. Wpływ muzyki na oddech i tętno. Badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli, że muzyka o wolnym, medytacyjnym tempie wpływa na słuchaczy uspokajająco,
obniżają częstość oddechu oraz tętno, podczas gdy muzyka szybka powoduje przyspieszenie oddechu oraz akcji serca. Z wcześniejszych badań wynika również, że odpowiednio dobrana muzyka może zmniejszyć stres, poprawiać wydolność fizyczną u sportowców oraz funkcje ruchowe u osób z uszkodzeniami neurologicznymi lub chorobą Parkinsona, a nawet zwiększać produkcję mleka u bydła. Kochani, wystarczy spojrzeć, jak zachowują się odbiorcy, uczestnicy na przykład koncertu filharmonii, czy oni szaleją gdzieś tam i tak dalej, machają marynarkami, czy też, a jak się zachowują na przykład również słuchacze, odbiorcy muzyki na koncertach, heavy metal, czy jakichś innych i tak dalej. To jest zupełnie inna para kaloszy, zgadza się? Pewne dźwięki mogą więc wywoływać degenerację, inne zaś regenerację ciała. Harmonijne dźwięki uaktywniają ciało i prowadzą do uzdrowienia. Każdy dźwięk ma swoistą geometrię. To jest kształt będący formą inteligencji. We współczesnej muzykoterapii stosuje się m.in. utwory muzyczne komponowane zgodnie z niektórymi prawidłowymi parametrami funkcjonowania ludzkiego mózgu. Wykorzystuje się również zjawiska psychoakustyczne, na przykład psychorezonans, do harmonizowania pracy czakr, czyli centrów psychoenergetycznych organizmu, muzyką i światłem. Czakry wibrują zgodnie z częstotliwością poszczególnych pasm widma światła białego, czyli barw tęczy. Bo jeżeli rozszczepiamy światło białe w pryzmacie, mamy całe spektrum od czerwieni do fioletu. Oraz charakterystyczną dla nich określoną wysokością dźwięku i tonacji. Zaburzenia ich pracy, czyli czakr, zakłócają przepływ energii w przypisanych danej czakrze narządach, co z czasem powoduje pojawienie się dysharmonii w organizmie. Dźwięk jest więc narzędziem służącym tworzeniu, lecz jakże często nie pojmujemy, jak bardzo potężne jest to narzędzie. Każda wysyłana przez nas sylaba, każda wibracja i ton posiadają inną energię. Tak z pewnością działa wspomniana już terapia oparta o dźwięki wydobywane z tybetańskich miejsc, czy inne formy terapii, na przykład lecznicze kamertony. Przez dźwięki to nic innego jak fala mechaniczno-akustyczna, która działając na organizm o cechach piezoelektryka wywołuje odpowiednie reakcje profilu elektronowego każdego ustroju. Tutaj chcę dodać, że co znaczy piezoelektryk? Zobaczcie, jeżeli mam ten długopis, wyobraźmy sobie, że to jest metalowy pręt, to będzie łatwiej. Jeżeli go rozciągamy, jeżeli go ściskamy, jeżeli go skręcamy na przykład, poddajemy różnego rodzaju naprężeniom, to powodujemy zmianę usytuowania elektronów. I jeżeli na przykład ktoś bardzo mocno na przykład uderza w nasze ciało, albo delikatnie pieści je i tak dalej, to zupełnie inaczej reagują również elektrony w naszym organizmie. Zupełnie inaczej. Ten garnitur elektronowy jest zupełnie inaczej. W jaki sposób zareagujecie, jeżeli przykładowo ktoś was klepnie brutalnie, ewentualnie w ramię, a jeżeli delikatnie z kolei dotknie? Jakie będą wasze reakcje? Tym wszystkim również można tłumaczyć odwrotne skutki. Nieprawidłowy wzrost i choroby organizmu poddawanych działaniu uciążliwego hałasu, czyli smogu akustycznego, niektórych rodzajów muzyki czy wypowiadanych przez nas słów. Dlatego każdy z nas powinien być odpowiedzialny za te wypowiadane słowa. Można to powiedzieć inaczej. Ciało funkcjonuje według pewnego wzorca i wchłania dźwięki. Każdy mózg wytwarza pole elektromagnetyczne w postaci fal o określonych cechach, które wypromieniowuje. Każde wypowiedziane słowo tworzy w przestrzeni fale mechaniczno-akustyczne, również o określonych cechach. W tym momencie osoba myśląca, wypowiadająca się, staje się nadajnikiem fal. Osoba, której posyłamy nasze myśli lub słowa, staje się odbiornikiem fal. Charakterystyki wypromieniowanych fal zależą z pewnością od naszych stanów świadomości, od energii wkładanej w myślenie,
Wypowiadanie słów. Jaki rodzaj emocji powstanie podczas wypowiadania słów kocham cię? A jaki, kiedy wypowiadamy słowa nienawidzę ciebie? Jakie będą charakterystyki fal podczas każdej z tych wypowiedzi? Jakie będą również skutki działania różnych fal na scalony układ naszego piezoelektrycznego, bioelektronicznego organizmu? Kojące słowa, kojące dźwięki, pieszczące duszę i ciało. Docierając do ciała, fala akustyczna wywiera na nie nacisk mechaniczny, co skutkuje rozdzieleniem ładunków elektrycznych, z których ciało jest zbudowane. Następuje więc efekt elektroniczny, a w rezultacie skutek elektromagnetyczny na poziomie komórkowym. I w zależności od parametrów fali elektromagnetycznej powstały z pierwotnego dźwięku, bo fale akustyczne można zamienić na elektromagnetyczne i odwrotnie. A więc w zależności od parametrów tej fali elektromagnetycznej powstałej z pierwotnego dźwięku albo wtłaczamy do komórki swoisty zjadliwy wirus działający na nią destrukcyjnie, albo podajemy doskonałą pożywkę. Więc wyobraźmy sobie, jak zachowuje się zwykły pies, inny zwierzak, czy też małe dziecko, kiedy na nie krzykniemy gwałtownie ze złością czy gniewem. A czy my dorośli nie reagujemy podobnie? Pokazywałem już przed chwilką. A skulił się ze strachu. Poprzez analogię można powiedzieć, że podobnie zachowują się komórki naszego ciała. Albo kurczą się ze strachu, albo przeżywając potworne stresy i w wyniku tego stają się niedożywione i niedotlenione, albo rozkwitają, rozpościerając ramiona karmione szczęściem i miłością. Nie tylko słowa tak działają, podobnie myśli. Posiadają one niezwykłą wprost moc. Dlaczego? Ponieważ każda myśl jest również, jak słowo, falą energoinformacyjną. Myśli mogą działać nawet na martwe, tak zwane martwe przedmioty, ładując je określonymi właściwościami. Wykorzystują to m.in. lamowie tybetańscy nadający medykamentom lub wodzie właściwości uzdrawiające. I od razu dodajmy gwoli jasności. Nie ma tu żadnych cudów lub magii. Jest to tylko wykorzystanie praw przyrody, fizyki, chemii, biologii, których działania często jeszcze nie znamy. I jeszcze ciekawostka. W Instytucie HeartMath, pionierskiej organizacji badawczej w południowej Kalifornii, w latach 90. XX wieku odkryto, że ludzkie emocje wpływają na konfigurację lub kształt DNA. W obecności gniewu, furii, zazdrości, nienawiści DNA kurczy się, a w obecności miłości, współczucia i wybaczenia DNA rozluźnia swoją strukturę. Relaksuje się. Stopień jego zrelaksowania wpływa wzmacniająco na funkcjonowanie układu odpornościowego. Od zdolności wzięcia odpowiedzialności za indywidualne emocje zależy sposób splatania się DNA, bowiem emocje są tkaczem materiału genetycznego, jego programowania i kształtowania. W dodatku DNA każdego z nas ma wpływ na otaczający nas świat, na jego budowę i strukturę, wpływa na innych ludzi, na zwierzęta, na rośliny, na wszelką materię na poziomie energoinformacyjnym, niezależnie od czasu i przestrzeni. Wiedząc o tym, należy dbać przede wszystkim o najwyższą jakość naszych uczuć, świadomie wprowadzając się w stan odprężenia, błogości, miłości, zadowolenia, wybaczania i współczucia, empatii. Posiadamy możliwość samosterowania naszym materiałem genetycznym w kierunku uzyskania stanu nazywanego rajskim życiem, niebem, który z wielu z nas utraciło, a który jest ciągle naszym przeznaczeniem. Nie uda się jednak go odzyskać, jeśli nie zmienimy siebie. Nie odzyskamy wewnętrznego spokoju, duchowej harmonii.
Zatrzymuję udostępnienie, kochani. Mm, Jest to oczywiście pewna filozofia, ale do czego my zmierzamy w naszym życiu? Po co w ogóle my żyjemy? Po co pojawiliśmy się na tym świecie? Po to, żeby jedynie konsumować, budować coraz więcej dróg, latać w kosmos, walczyć o kobiety, o wodę, o surowce mineralne, o lasy, o wiele innych rzeczy, żeby wyrywać jeden drugiemu wszystko nawzajem? I do czego to doprowadza? No i mamy w tej chwili. Wojny toczyły się i toczą się nadal. Cywilizowany świat, XXI wiek. Wiecie co? Po prostu to jest. Ludzkość jest jak stonka na glebie, jak, nie wiem, jakbyśmy byli bakteriami, komórkami nowotworowymi na globie. Co my w ogóle robimy? Kłamiemy, bezczelnie zachowujemy się jeden w stosunku do drugiego. Wystarczy tylko spojrzeć, posłuchać polityków z różnych stron zresztą. Co my robimy w ogóle? Ile jest tej agresji, tego wszystkiego? I człowiek chciałby się wznosić, że tak powiem, łatwiejsze, żeby było życie. To wszystko, co służy naszemu ułatwieniu, wcale tego życia często nie ulepsza. Budda doznał uświecenia i co? Skakał ze szczęścia, od razu przebrał się w jakieś jedwabne, złote szaty, wybudował sobie dom z 365 tymi 365 pokojami. Nie. Dalej siedział pod baobabem i był szczęśliwy. W tym prochu, w tym pyle był szczęśliwy. Nie oznacza to, kochani, że namawiam was i siebie samego do tego, żeby żyć jak przysłowiowy średniowieczny mnich. To jest wybór każdego z nas, natomiast chodzi o to, żebyśmy budowali swoje człowieczeństwo. Między innymi też w oparciu o nasze myślenie i to, co mówimy, jak mówimy i tak dalej. Jeżeli tego nie zmienimy, to naprawdę to będzie koniec ludzkości. Było wiele cywilizacji, które odeszły. Czy my mamy być następną? Kochani, kończę. Bardzo was proszę znowu o lajki, o subskrypcję, o przesyłanie linku do tej audycji i do innych swoim bliskim, swoim znajomym. To wszystko są bardzo ważne rzeczy. Wy doskonale o tym wiecie. Kanał jest może niszowy mój, ale to nie ma nic do rzeczy. Siejemy wspólnie ziarno i wspólnie uprawiamy tę rolę i sprawa załatwiona. Trzymajcie się, najlepszego wam życzę. Papatki, do następnego spotkania.